Siemano, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie jeden z najnowszych zestawów Hot Wheels Premium Car Culture, a dokładnie to zestaw Japan Historics 5. Jest to już 5. wydanie z tej serii. Oczywiście dzisiaj każdy model sobie otworzymy, zamienimy go na luzaka, no i zobaczymy jak wygląda. No i pamiętajcie, że ten zestaw Hot Wheels Premium, jak i wiele innych kupicie na krajen.pl. No i zaczniemy sobie od modelu z numerem 1/5, a jest to Nissan Skyline 2000 GTR w Liberty Walku. Ten model mieliśmy już wielokrotnie w Hot Wheelsie, więc jest to po prostu zwykły recolor. No i na sam start rzućmy sobie jeszcze okiem na karty w tym zestawie, no a są one po prostu piękne. Tutaj w tle mamy zarys góry, najprawdopodobniej jest to góra Fuji. Oczywiście oprócz tego kwiat wiśni, naprawdę fajne logo Japan Historics. Na karcie widać jeszcze odbicie auta, więc najprawdopodobniej stoi na jakiejś kałuży. Otwórzmy model i zobaczmy jak wygląda. Po otwarciu na karcie ukazuje się jeszcze kolejny naprawdę fajny element. Zobaczcie, są tu jakieś ryby, najprawdopodobniej jest to Carp Koi czy coś takiego. Jeśli chodzi o Skyline'a, to wydaje mi się, że w mojej kolekcji takiego w wersji premium jeszcze nie miałem. Oczywiście na mojej ściance Hot Wheels wisi taki model niebieski, no ale zwykły main. To co zawsze trochę mnie bawi w tym modelu to jak bardzo małe mamy tutaj kółka. No sami zobaczcie, są one naprawdę mikroskopijne. Zresztą chyba dokładnie te same kółka wrzucone są do Toyoty AE86. Wracając do modelu, no to lakier to taki niebieski, ciemno-niebieski metal flake. Jeśli chodzi o detale, to mamy fajne srebrne obramówki wokół okien, wokół tej szyby z tyłu, no i szyby z przodu. Dodatkowo akcenty, klamka, wlew paliwa, z tyłu mamy lampy, niestety brakuje tutaj rejestracji. No a jeśli chodzi o przód, to wymalowane są lampy, dodatkowo widać tutaj jakieś przewody od chłodnicy. Model moim zdaniem ok, wykonany poprawnie, fajnie, że jest to we współpracy z Liberty Walkiem, ale mnie jakoś nie zachwyca. Także model klasycznie odkładamy sobie na matę, zaparkujmy go sobie tutaj, no i weźmy model z numerem 2/5, a będzie to Toyota AE86 Sprinter Trueno. No w tym secie akurat wszystkie karty są dosłownie takie same, jedyne co się różni no to po prostu model samochodu. Oczywiście metalowe podwozie, kółka dosłownie te same co w modelu poprzednio, natomiast tutaj w innym kolorze. Lakier na tym aucie to ponownie metal flake, taki pomarańczowo-brązowawy. Toyotka wyposażona w lusterka, no i genialnym akcentem jest tutaj po prostu ta maska, która ma strukturę przypominającą karbon. Oprócz tego od frontu jeszcze mamy lampy typu pop-up, natomiast jeśli chodzi o tył modelu, no to tutaj rejestracji nie zabrakło. No i dodatkowo ma ona całkiem fajny napis Ouch. Toyota widać, że przygotowana pod wyścigi, w środku jest dosłownie cała wybebeszona. Nie ma tylnych foteli, nie ma nawet fotelu pasażera. Tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie fotel kierowcy. No i to nie byle jaki, jest to jakiś kubeł, zobaczcie, z pasami szelkowymi. A na miejscu pasażera mamy jakieś dwie wielkie butle, najprawdopodobniej na nitro. No ja Toyotę AE86 bardzo lubię, będzie to chyba mój ulubieniec w tym zestawie. No ale póki co parkujemy sobie ten model na macie, obok Skyline'a i bierzemy model z numerem 3/5, a będzie to coś zupełnie nowego w Hot Wheelsie, tego jeszcze nigdy wcześniej nie było, jest to totalnie nowy odlew, no a jest to Toyota Celica z 1977 roku. Z tego co wyczytałem na necie, jest to pierwsza generacja Toyoty Celici, która miała być odpowiedzią na Mustanga. No i stąd pewnie też ten wygląd, no bo musicie przyznać, że sama buda tego auta naprawdę mocno przypomina właśnie Mustanga, przez co pewnie wielu z wam będzie się podobać. Lusterka tutaj umiejscowione mamy na masce, zresztą tak jak w przypadku Datsunów. No i ponownie mamy małe kółka, to są chyba te same co w Skyline'ie. Tak, zobaczcie, to są te same kółka, czyli Toyota AE86, Skyline, no i teraz Celica, wszystko na tych samych kółkach. Spód oczywiście metalowy, w tym przypadku jest on zostawiony bez farby, zwykły goły metal. Tył modelu to logo GT oraz światła, bardzo fajnie wygląda ta tylna szyba, lakier to ponownie metalik, tym razem taki ciemny szary. Oprócz tego akcenty w postaci klamek, wymalowane są tutaj również te wnęki właśnie w szybach, czy to tylna szyba, czy boczne, czy przednia, wszędzie mamy akcenty. Przód modelu praktycznie cały chromowany, no ale nałożone są światła, także to wygląda jak najbardziej ok. No ten model mnie osobiście jakoś nie zachwyca, ale fajnie zobaczyć jakiś nowy odlew w Hot Wheelsie, a nie jak w przypadku Fast and Furious cały czas to samo. Także Celicę odkładamy sobie na matę, bierzemy model z numerem 4/5, a będzie to Datsun 620. No tego odlewu też było sporo w Hot Wheelsie, także mamy tutaj zwykły recolor.
No nie wiem, czy was zaskoczę, ale Datsun znowu ma te same kółka, co wszystkie poprzednie 3 modele. Zresztą sami zobaczcie, to jest dosłownie to samo kółko, tylko na większej oponie. A propos opon, to przypominam, że z kółek Real Riders te opony na spokojnie możecie sobie zdjąć. Bęk, ściągamy oponę, zostaje samo kółko. Wracając do Datsuna, jest on w bardzo fajnym kolorze, taki pustynny, piaskowy. Model posiada lusterka, wymalowana jest klamka. Tutaj z przodu na boku mamy logo Datsuna. Bardzo w tym modelu podoba mi się to, że zaakcentowane na czarno mamy tutaj te nadkola, zarówno tylne, jak i przednie. Z przodu zrobione mamy światła, z tyłu na klapie wielkie logo Datsun, no i również mamy tutaj światła. Paka w czarnym kolorze, moim zdaniem mogliby coś tutaj na niej umieścić. Fajnie jakby był tu jakiś easter egg, deskorolka, no mogłoby być to naprawdę cokolwiek. No i jeśli chodzi o Datsuna, moim zdaniem trochę tutaj takie niedopatrzenie, bo model ten posiada kierownicę po lewej stronie, w momencie gdy wszystkie 3 poprzednie modele posiadały tą kierownicę po stronie prawej. Zresztą sami zobaczcie, set nazywa się Japan Historics, powinny być tu same JDM-y, tutaj mamy kierę z prawej, tutaj mamy kierę z prawej, tutaj też z prawej, no a Datsun póki co jako jedyny ma tą kierownicę po lewej stronie. No także moim zdaniem ten model jest całkiem w porządku, fajnie, że ma lusterka, ale niestety mogliby poprawić ten środek, dodać coś na pakę, no i tą kierownicę zmienić tak, żeby była po prostu po stronie prawej. Datsun wlatuje na matę obok reszty. No ja chciałem jeszcze powiedzieć jedno słowo o tym modelu. A propos lusterek, to sami zobaczcie, Mattel chyba poczuł, że jest zagrożony przez inne marki, bo teraz dosłownie każdy nowy odlew, który wychodzi, posiada lusterka. Dobra, odkładamy Celikę i wlatujemy w ostatni model, a będzie to model z numerem 5x5 Honda CRX. No ja Hondy CRX naprawdę lubię, można powiedzieć, że jest to model, który zapoczątkował moją kolekcję w 2019 roku. To właśnie w tamtym roku miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych i przez przypadek trafiłem na Legends Tour w Walmarcie. Na parkingu był naprawdę spory zlot samochodów, no a w Walmarcie wysypali naprawdę ogrom Hot Wheelsów. Wtedy sam jeszcze jakoś mocno nie zbierałem, ale stwierdziłem, że przegrzebię kosze i 2 modele, które kupiłem, to właśnie czerwona Honda CRX, no i zielony Golf. Wracając do Hot Wheelsa, no to mamy tutaj srebrny metalik z naprawdę fajnym takim tutaj czarnym paskiem, który ładnie to nam akcentuje. Jedyne co prawdopodobnie bym zmienił w tym modelu to te kółka. Nie jestem przekonany, czy te aerodyski do końca mi tutaj pasują. Lecimy dalej, tył modelu, no i tutaj jest naprawdę sporo detali. Mamy światła, mamy logo CRX-a, logo Hondy, no i oprócz tego jest rejestracja, na której widnieje napis 88 CRX, czyli rocznik i model. Na froncie światła, logo Hondy, no jest po prostu wszystko, co być tutaj powinno. Natomiast znowu się trochę przyczepię, bo kierownicę ponownie mamy po lewej stronie. No i zróbmy jeszcze sobie ranking tych modeli. U mnie na 5. miejsce wlatuje Datsun 620. Zajmuje tak niską pozycję głównie przez to, że ma po prostu tą kierownicę po lewej stronie. 4. miejsce Skyline 2000 GTR. No mu tak naprawdę nic nie brakuje, ale po prostu bardziej podobają mi się inne budy. Chociaż w sumie brakuje tu lusterek. 3. miejsce Honda CRX. Tutaj ponownie kierownica po złej stronie, no i moim zdaniem te kółka chyba po prostu do zmiany. Miejsce 2. Tutaj naprawdę ciężko było coś wybrać, ale jednak będzie to Toyota Celica. Totalnie nowy odlew, są lusterka, kiera jest po dobrej stronie. Model naprawdę świetny, no ale po prostu bardziej podoba mi się model, który będzie na miejscu 1. Czyli Toyota AE86. No ten model mieliśmy już w Hocie, także jest to zwykły recolor, ale moim zdaniem zrobiony bardzo fajnie. Ten kolor po prostu mi się podoba. Dodatkowo maska w taki, powiedzmy to karbon, wygląda bardzo dobrze. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ranking tego setu. No i to by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć!